Siemaneczko, witam już w nowym roku 2026. Wszystkiego dobrego w nowym roku życzę. Dzisiaj sobie taką małą przejażdżkę robimy. Słoneczko wyszło, to szkoda nie skorzystać. I przy okazji chcę troszeczkę biblijny temat poruszyć, bo ostatnio rozmawiałem z przyjacielem i taką rozkminę miałem. Bo widzicie, nie wiem ilu z Was miało w życiu taką sytuację, gdzie było święcie przekonanymi, że jakoś by się zachowali w danej sytuacji, albo że mają bardzo mocno ugruntowane fundamenty w stronę jakiejś myśli, może jakiejś formy lojalności, może to może być multum różnych rzeczy, tak, do wyboru, do koloru. Chodzi mi bardziej po prostu o to, że macie jakieś swoje wyobrażenie na temat tego, co myślicie, co uważacie i jak byście się zachowali w jakiejś określonej sytuacji. No i kiedy zdarzacie się z rzeczywistością i życie Was po prostu testuje właśnie pod tym względem, weryfikuje, to okazuje się, że zachowujecie się zupełnie inaczej niż zakładaliście i zarzekaliście się, żebyście się zachowali. No i tutaj właśnie mi się przypomniała bardzo mocno taka stricte biblijna historia, konkretnie jak apostoł Piotr usłyszał od Jezusa, że wyprze się Jezusa trzykrotnie, zanim kogut zapieje, prawda? No i tak sobie rozkminiałem tą całą sytuację i tak się przyglądałem, jak to wygląda w tej Biblii. No i zwróćcie uwagę, że kiedy Piotr po raz pierwszy wyrzekł się Jezusa, tak sobie zawsze się staram w to wczuć. Czy on wtedy nie pamiętał tych słów, czy sobie natychmiast je przypomniał? Czy było tak, że on stał i myślał, kurde, właśnie się zaparłem Jezusa. A Jezus mówił, że zrobię to 3 razy, zanim kogut zapieje. No dobra, już nawet przyjmijmy, że Piotr nie pomyślał o tym. Już przyjmijmy nawet, że on nie skojarzył tego małego proroctwa, tak? No i zdarzyło się to drugi raz się zaparł Jezusa. No wtedy już na pewno mu coś kliknęło, że kurde, drugi raz to zrobiłem. Kto wie, czy wtedy właśnie nie myślał, za nic, 3. raz tego nie zrobię, zaprę się i po prostu 3. raz się nie wyprę Jezusa. No ale co się stało? Przyszło co do czego i 3. raz się wyparł Jezusa. No i zwróćcie uwagę, że później w żalu i rozpaczy rozerwał swoje szaty. To taki był zwyczaj u nich, w ten sposób przedstawiali, jak bardzo są, nie wiem jak to nawet nazwać, rozbici wewnętrznie, tak? No i do czego ja tutaj zmierzam? Przede wszystkim do tego, że Piotr był święcie przekonany o tym, że nie wyprze się Jezusa. On się tam zarzekał, że Jezu, ja to za Tobą to pójdę wszędzie. Normalnie będę góry przenosił, nie ma opcji, że ja odstąpię od Ciebie. No ale kiedy przyszło co do czego, Jezus mu powiedział, słuchaj, 3 razy się mnie zaprzesz. No i co się stało? I się zaparł. I to jest właśnie ciekawe, że aż 3 razy, to nie tak, że raz czy 2, tylko aż 3 razy. To już kiedy dochodzi do tego 3. razu, to czysto teoretycznie, chyba każdy o zdrowych zmysłach już by myślał sobie, już by miał w głowie, zanim ten 3. raz się stał, że już 2 strajki są, 2 faule się stały, i muszę wszystko, co w mojej mocy zrobić, żeby do 3. nie doszło, tak? A jemu i tak się to zdarza i jest zdruzgotany tym faktem. No i wiecie, tak sobie to przekładam na nasze życie codzienne i tak sobie myślę, że teraz na całym świecie są chrześcijanie prześladowani. Nawet w Europie narasta coraz bardziej taki antychrześcijański, nie wiem jak to nawet nazwać, ryt, antychrześcijańskie podejście, doszukiwanie się problemów w tej religii ogólnie. Wydaje mi się, że na większość religii nie ma takiej nagonki, albo są bardziej chronione nawet przez różne
rządy i tym podobne instytucje, gdzie w przypadku chrześcijaństwa jest po prostu zazwyczaj wszystko zamiatane pod dywan i olewane, tak? No ale już nawet nie o to się rozchodzi, bo nie w tym temacie siedzę, tylko chodzi mi o przeniesienie tego wszystkiego na siebie samego, bo teraz zobaczcie, tu jest taka ciekawostka, że wychodzi na to, że Piotr nie znał sam siebie. On był święcie przekonany, jak on się zachowa, ale on nie znał sam siebie. To Jezus go znał, to Jezus wiedział dokładnie, jak Piotr się zachowa. Wiedział to lepiej niż sam Piotr. O ironio, nie? No i zobaczcie, że kiedy już jesteśmy kawałek dalej w Biblii, gdzieś tu pewnie naniosę mniej więcej wersety, do których się odnoszę tu wszędzie. Zobaczcie, że jak jesteśmy kawałeczek dalej w Biblii, no to już po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa mamy ten punkt, gdzie Jezus rozmawia z Piotrem i Jezus trzykrotnie pyta się Piotra: Piotrze, czy ty mnie kochasz? I Piotr trzykrotnie odpowiada: Panie, przecież ty wiesz. I chcę zauważyć, że za trzecim razem Piotr bardzo posmutniał. I tutaj jest mały problem tłumaczenia, bo z tego, co słyszałem, to tutaj Jezus nie pyta się o to trzykrotnie tylko w odniesieniu do tego, że Piotr się go wyparł trzykrotnie, ale Jezus również go pyta trzykrotnie, ponieważ to nie jest za każdym razem te same pytanie. To nie jest: Piotrze, czy ty mnie kochasz? Bo tutaj w miejscu kochasz, w miejscu, gdzie jest miłość, jest użyte za każdym razem inne słowo. Tylko że w naszym języku po polsku, czy też po angielsku mamy miłość bądź love i ono tak jakby zawiera w sobie przeróżne rodzaje miłości, od jakiejś tam matczynej, platonicznej, bezgranicznej i tak dalej. Gdzie w języku, w którym to było oryginalnie pisane, i to chyba z greki było tłumaczone, no to są różne rodzaje miłości i jedna taka, co mi się zawsze zapamiętuje, to jest agape. I to jest właśnie chyba taka miłość podobna do tej, którą darzy nas Pan Bóg, czyli w kontekście, no taka bezgraniczna, w jakimś kontekście trochę podobna do tej matczynej. Nie zbudowana na warunkach jakichś, nie na zasadzie kocham Cię, bo mi coś dajesz, tylko kocham Cię, bo jesteś i to jest już wystarczające, tak? No ale tutaj właśnie jest taki wątek, że Jezus podobno w tym miejscu pyta o 3 różne rodzaje miłości i kiedy zadaje pierwsze pytanie: Piotrze, czy ty mnie kochasz? To pyta się o tą najbardziej czystą miłość, taką zbliżoną do miłości Bożej. Za drugim razem pyta się już o niższy pułap, czyli zmniejsza próg, daje jakby szansę dla Piotra i mówi: no dobra, kochasz mnie chociaż tak jak, nie wiem, jak matka kocha swoje dzieci czy coś? No i znowu Piotr odpowiada: Panie, przecież Ty wiesz. I za trzecim razem jeszcze bardziej zniża ten próg i wreszcie się pyta: czy Ty mnie chociaż kochasz jak przyjaciela? Oczywiście tutaj troszeczkę nadwyrężam, naciągam tą historię, bo ja nie pamiętam dokładnie, jakich tam określeń o tej miłości używano. Może to było zupełnie w drugą stronę, że od najmniej istotnej miłości do najbardziej istotnej, ale w kluczu tej opowieści wydaje mi się, że to idzie właśnie tak jak mówię, czyli od tej najbardziej czystej miłości do takiej trochę mniejszej miłości, bardziej zbrukanej, że tak powiem. No i na sam koniec Piotr posmutniał, ponieważ tak przynajmniej mi się wydaje, to jest moje domniemanie, że o kurde, śnieg tu jest nawet trochę, kto by pomyślał, faska. No, sorry, dygresja taka. No mi się wydaje, że Piotr po prostu w tamtym momencie wiedział, że skoro Jezus o to pyta, to poniekąd daje mu do zrozumienia, że nieważne, czy ty odpowiesz tak, ja na pewno cię kocham taką właśnie miłością, Jezus i tak wie lepiej. I być może Piotr posmutniał, bo zdał sobie sprawę, że skoro Jezus tak schodził z najwyższego progu miłości do najniższego progu miłości, to w jakimś sensie dał mu do zrozumienia, w sensie Piotrowi, że ta jego miłość do Jezusa wcale nie jest tak duża, jak on był
przekonany, że tak naprawdę jest bardzo niski ten próg tej miłości, że Piotr jeszcze musi nauczyć się kochać. Oczywiście tu jest dużo takiego naciągania i domniemania z mojej strony, ale w tej historii po prostu zobaczyłem coś bardzo interesującego na nasz własny temat, nas jako ludzi, tak? Że często nam się wydaje, że się w jakiś sposób zachowamy, że znamy samych siebie, że będziemy wierni, oddani, może w jakiś tam sposób, nie wiem, waleczni, może odważni, może inteligentni, no a potem zderzamy się z rzeczywistością i nie wiem, w stresie głupiejemy, nagle okazuje się, że tam, gdzie mieliśmy błyszczeć i pokazać naszą wspaniałość, wyszliśmy na totalnych, nie umniejszając, idiotów. I myślę, że nie jeden, a być może nawet każdy z nas w takiej sytuacji był. Ja byłem wielokrotnie i po prostu ten fragment się świetnie do tego odnosi. Także zostawiam to dla Was, żebyście sobie pomyśleli nad tym, jak Wy się do tego odnosicie. Jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii i czy możecie sobie sami zaufać? Czy możecie naprawdę powiedzieć: ja to nie ufam nikomu, ufam tylko sobie? Bardzo często powtarzane w dzisiejszych czasach. A wiecie co? Ja to nie ufam sobie. Ja to nie ufam sobie, bo choć staram się być najlepszy, jaki potrafię, niejednokrotnie już się zawiodłem na samym sobie w jakimś kontekście. I oczywiście nie w takim kluczu, że mam do siebie jakieś wielkie żale i w ogóle jaki to ja jestem bej najgorszy. Bardziej w takim kluczu, że zdałem sobie sprawę ze swoich słabości, że nie zawsze wszystko idzie tak, jakbym chciał, czy po mojej myśli. No i że właściwie Bóg zna mnie lepiej niż ja znam siebie i nie ma co się łudzić, że jest inaczej. Bo życie mi to zweryfikowało wielokrotnie i to są po prostu takie fakty, przynajmniej fakty w moim świecie, w mojej wierze, w moich realiach. Jakim cudem ja wylądowałem na obrzeżach Peak District, to ja nie wiem. W ogóle w inną stronę jechałem. No ale cóż, teraz już nie będzie tak łatwo zawrócić. W ogóle to nie wiem, czy kiedyś to rozkminialiście, ale jeżeli ktoś się przyjrzy tak Biblii i sobie poczyta trochę dogłębniej, to może zauważyć dziwną zbieżność. Myślę, że dużo osób o tym słyszało, że spośród 12 apostołów tylko jeden pozostał pod krzyżem przy Jezusie. No i był to Jan. I o ironio, co jest bardzo ciekawe, wydaje się, że przez to, że uczestniczył niejako w cierpieniu Chrystusa na krzyżu i w całej tej drodze krzyżowej, to że dzięki temu uniknął albo został uchowany przed cierpieniem w późniejszym czasie, bo jako jedyny apostoł dożył siwych włosów i starości, tak? By później spisać, jak się nie mylę, Apokalipsę świętego Jana. No a zobaczcie, że wszyscy inni apostołowie, którzy się rozpierzchli, uciekli, że tak powiem, przerażeni, musieli stawić czoła temu cierpieniu, które również było Chrystusa. No i musieli wypić z tego kielicha goryczy, że tak powiem. Każdy z nich umarł śmiercią dość męczeńską. Odważnie, ale jednak umarł. No i dość ciekawe to jest. W ogóle to jest bardzo ciekawy wątek, bo to, o czym będę teraz mówił, jest dość drastyczne na swój sposób, więc jeśli dzieci tego słuchają, to może lepiej, żeby nie słuchały. Powiedzmy, że jest to do bardziej dojrzałych chrześcijan.
Mianowicie mamy taką scenę w Biblii, gdzie ktoś, nie pamiętam w której to Ewangelii, ale jest jakaś taka scena, że kiedy Jezus niósł krzyż, to jakiś tam młodzieniec był przy Jezusie i próbowano go schwytać, ale im się nie udało, zerwali tylko z niego płaszcz, a ten zdołał uciec, ale już nago. No i tak sobie zacząłem myśleć, czy to kurde nie jest analogia do tego, jaką później śmiercią męczeńską umarł dany apostoł. Bo mamy jednego apostoła, który został odarty z szaty. I to w bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu. Konkretniej to żywcem ściągano z niego skórę. No i tak się zastanawiam, czy to nie było preludium do tego, w jaki sposób przyjdzie mu zginąć. Mam cichą nadzieję przyjrzeć się również innym apostołom i opisom, w jaki sposób przyszło im zginąć, żeby zobaczyć, czy jest to w jakikolwiek sposób adekwatne do tego, co się działo co się działo w trakcie drogi krzyżowej przed zmartwychwstaniem Jezusa, tak? Na przykład wiemy już, że Piotr 3-krotnie się wyparł Jezusa, więc wyparł się tego cierpienia, wyparł się krzyża. No i później jak Piotr umiera, umiera na krzyżu, ale podkreśla, że nie jest godny tego krzyża i prosi, żeby odwrócić krzyż do góry nogami i go ukrzyżować głową do dołu, tak? No i się zastanawiam, czy właśnie takie pomniejsze elementy nie wskazują na to, jaką później śmiercią odszedł dany apostoł. Kiedyś się temu bardziej przyjrzę, może być całkiem ciekawy wątek. Dzisiaj tylko troszeczkę liznęliśmy tego tematu, dotknęliśmy jego powierzchni jako ciekawostki biblijnej. No skoro już dzisiaj o Biblii rozmawiamy, o tym, co się w niej znajduje, to czemu by nie wyciągnąć jeszcze na wierzch jakichś innych ciekawostek. Także jeszcze raz życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Spełniajcie marzenia, nie po trupach do celu, z sercem na tacy, dobrocią. No i oby z Panem Bogiem. Poznawajcie siebie, ale poznawajcie siebie przez pryzmat Pana Boga. Także szampańskiej zabawy, która już minęła, i wchodzimy w nowy rok trochę z buta. Trochę z buta, niech to będzie nasz nowy rok. Aby wszystko poszło na plus, tak? A na razie się porozkoszujmy pięknymi widokami dolin tutejszych. Jeszcze może przez chwilę w ciszy pojadę. Sobie możecie rzucić okiem